Witam wszystkich w części drugiej dotyczącej panela 4x4 MIMO. Jesteśmy na stronie, możemy sobie od razu podejrzeć tutaj parametry, które prezentuje strona. To jest antenka przykładowo Directional Dual Band Panel i tutaj sobie klikamy. Tu mamy cały opis tej anteny. Natomiast chciałem Wam pokazać fajną funkcję, która jest zaimplementowana przy pomiarach. Tutaj mamy przykładowo VSWR, pomiar dopasowania anteny. Jeśli sobie myszką tutaj najeżdżamy, to od razu nam pokazuje parametry fali odbitej. I analogicznie w wykresach promieniowania mamy to samo, tak? Także bardzo fajna funkcja. Za chwilę pójdę w teren na testy. Z tym, że w punkcie dostępowym niczego nie muszę przestawiać, bo on nadaje w dwóch pasmach jednocześnie. W 2, 4 GB i 5 GHz. Także tylko na telefonie, na iPhone'ie wybiorę sobie pasmo, które mnie interesuje i pójdziemy sobie tak jak wczoraj na powiedzmy tam 70 metrów, 100, 150, być może dalej. Zobaczymy. Także zapraszam na dalszą część. Jesteśmy na odległości 70 metrów. Transfer taki jak widać. Z tym, że podejrzewam, że tutaj jest dosyć dużo sieci zakłócających, ale zaraz to sprawdzimy. Rzucimy sobie to. Scan Wi-Fi. Tak to wygląda. Jesteśmy na odległości 100 metrów. Zaraz pójdziemy dalej na 120 metrów. 120 metrów odległość. - 150 metrów odległości. Odległość 300 metrów. Za chwilę przełączę się na pasmo 5-gigowe, żeby sprawdzić to, czego nie sprawdziłem wczoraj. A mianowicie pomiar transferu w paśmie 5-gigowym na odległości 300 metrów. Także przełączamy się. Jesteśmy w paśmie 5 GHz. Na chwilę przełączyłem się, aby sprawdzić, jak na odległości 300 metrów wygląda transfer właśnie w paśmie 5-gigowym. Za chwileczkę jeszcze zmierzę poziomy sygnałów w tym miejscu dla pasma 2.4 i dla pasma 5 giga. A wygląda to tak. Dla pasma 5-gigowego minus 49, a dla pasma 2.4 giga minus 59. Czyli sygnały bardzo silne. Natomiast nie uzyskujemy transferów, dlatego że wynika to ze specyfikacji tego standardu OFDMA. One tutaj w tej chwili są ramki czasowe, za krótkie na tą odległość, po prostu jest dużo repeatów i ten transfer po prostu nie będzie większy, ale sygnały bardzo silne, minus 49, tak jak mówiłem, w paśmie 5-gigowym i minus 59 w paśmie 2,4 giga. No to tyle w dzisiejszym teście. Czas na podsumowanie wyników testu dzisiejszego w terenie. Na maksymalnej odległości 300 metrów uzyskaliśmy 150 megabitów przy poziomie sygnału minus 46 dB w paśmie 5 GHz. To mało, ale należy pamiętać, że w sieciach bezprzewodowych istnieją ramki zarządzające
typu RTS, CTS i w naszym przypadku ACK, które nam definiują czas od momentu wytransmitowania pakietu do jego powrotu z potwierdzeniem. Tam jest ściśle określony czas. Jeśli go przekroczymy, pakiet zostaje uznany za tracony. I tak naprawdę maksymalne odległości, jakie możemy uzyskać, 650-750 megabitów na sekundę, to są do 15 metrów. Tak wyszło mi na pomiarach w praktyce. Z kolei na odległościach bliższych, 70 metrów, 100, 120, 150, tam z kolei sieci, które w okolicy pracują, też powodują zakłócenia. Ja tam tych sieci widziałem od kilku do kilkunastu chwilami. Także one tutaj nam wprowadzają zakłócenia, które widzimy w postaci obniżonego transferu. Plus ten właśnie parametr ACK, RTS, który nam też nie pozwala osiągnąć tych maksymalnych transferów. Podsumowując, zwiększając zysk anteny, wielkość, zysk anteny, zwiększając odległość, praktycznie nic nam to nie da, nie ma to sensu, bo i tak nie uzyskamy większych transferów, bo będą nas ograniczały właśnie te ramki czasowe zarządzające, o których mówiłem. W zasadzie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Następnym razem weźmiemy sobie jakąś antenę może dookulną, Logis Mini na przykład, zamontujemy sobie ją podobnie jak tą antenę na zewnątrz i potestujemy sobie, zobaczymy jakie uzyskamy na niej parametry. A na ten moment, na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, bye.